Ile było warte transportowane złoto, co się z nim stało i w jaki sposób statek zyskiwał przewagę na morzu, a także co zobaczyliśmy pod wodą, co sprawiło, że dla wielu z nas było to najlepsze nurkowanie w życiu. Cześć, tutaj Łukasz z nurkowo.pl, a w dzisiejszym odcinku historia statku, który stał się jednym z najbardziej eleganckich i interesujących wraków znajdujących się w wodach Egiptu. Carnatic, bo o nim mowa, to brytyjski parowiec zbudowany w 1862 roku przez londyńską stocznię Samuda Bros na wyspie Isle of Dogs w Londynie. Statek mierzył niemal 90 metrów długości, 11,6 metra szerokości i miał wyporność 1776 ton. Był jednym z pierwszych parowców o napędzie mieszanym, łączącym żagle i napęd parowy. Jego konstrukcja obejmowała czterosuwowy, czterocylindrowy silnik parowy o mocy 2422 koni mechanicznych, napędzany kotłem umieszczonym pośrodku kadłuba, co pozwalało na oszczędność paliwa. Był to zatem nowoczesny i efektywny technologicznie statek, stosunkowo oszczędny w eksploatacji w porównaniu z innymi parowcami tego okresu. Statek był użytkowany przez P&O, brytyjskie przedsiębiorstwo żeglugowe i logistyczne, które było kiedyś jednym z największych armatorów na świecie, a jego głównym zadaniem była obsługa trasy między Suezem a Bombajem. Trasa ta była szczególnie ważna, ponieważ stanowiła szybki szlak komunikacyjny między Wielką Brytanią a Indiami, zanim oczywiście kanał sueski stał się w pełni operacyjny. W ostatnich latach przed otwarciem kanału Carnatic także kursował na trasie prowadzącej do Chin. Był to luksusowy statek pasażerski, często używany do transportu poczty oraz towarów, w tym wartościowych ładunków takich jak bawełna, miedź czy właśnie złoto. Podczas ostatniego rejsu Carnatic przewoził złoto o wartości 40 000 funtów szterlingów, co stanowi odpowiednik dzisiejszego ponad 1 000 000 funtów. Zatonięcie statku miało miejsce w nocy z 12 na 13 września 1869 roku, kiedy to statek opuścił Suez w drodze do Bombaju. Po drodze Carnatic, który przewoził 34 pasażerów i 176 członków załogi, osiadł na rafie Abu Nuhas położonej w rejonie wyspy Szadłan na Morzu Czerwonym. Wrak leży obecnie na głębokości między 17 a 28 metrem w bardzo charakterystycznej pozycji na burcie z częścią kadłuba opartą o rafę. Po uderzeniu w rafę kapitan Philip Button Jones początkowo ocenił sytuację jako niegroźną. Chociaż poziom wody w statku wzrastał, kapitan nie podjął natychmiastowej decyzji o ewakuacji i zdecydował, że wszyscy pasażerowie i załoga powinni poczekać na pomoc, którą miał zapewnić inny statek P&O Sumatra. W ciągu 34 godzin oczekiwania statek nie był jeszcze na tyle uszkodzony, by wymagało to natychmiastowej ewakuacji, a na pokładzie panował względny spokój. Sytuacja zmieniła się diametralnie o 2 w nocy 14 września, gdy w wyniku silnego wiatru i wzrastającego poziomu wody Carnatic zaczął nabierać wodę w sposób niekontrolowany, a następnie przełamał się na 2 części. Katastrofa była tragiczna. Zginęło 31 osób, choć niektóre źródła podają liczbę 27 ofiar. Z ocalałymi pasażerami i członkami załogi po dramatycznych chwilach udało się dotrzeć na wyspę Szadłan, skąd następnego dnia zostali uratowani przez statek Sumatra. Części statku, które nie uległy całkowitemu zniszczeniu, pozostały na powierzchni wody przez kilka miesięcy, zanim po silnej burzy opadły na dno. Ze względu na wartość zatopionego złota, wrak stał się przedmiotem akcji ratowniczej, która miała miejsce 2 tygodnie po zatonięciu. Tym samym wrak Carnatica stał się celem pierwszej w historii akcji ratowniczej wykorzystującej nowoczesną technologię nurkowania z wykorzystaniem hełmów nurkowych połączonych ze sprężarką powietrza.
Podczas tej akcji odzyskano większość złota, które przewoził statek, ale legenda o pozostałym skarbie przez długie lata była obecna w opowieściach o wraku. Co się stało z kapitanem? Został wezwany do Anglii, aby stanąć przed oficjalną komisją śledczą. Mimo że został on zawieszony zaledwie na 9 miesięcy, nigdy już nie powrócił na morze. Wrak Carnatica został ponownie odkryty przez nurków w maju 1984 roku, gdy płynęli oni z pobliskiego wraku Giannis D, który także będzie bohaterem jednego z odcinków, więc już teraz zasubskrybuj kanał nurkowo.pl, aby nie ominąć tej historii. A wracając do Carnatica, został zidentyfikowany przez nurka i fotografa Lawsona Wooda, tym samym stając się wkrótce potem jednym z najczęściej odwiedzanych wraków Morza Czerwonego. Leży on w dobrym stanie mimo upływu ponad 150 lat i jest pokryty życiem morskim, w tym różnorodnymi koralowcami, a także otaczającymi go rybami. Dno w okolicy wraku jest pełne twardych i miękkich koralowców, a ładownia statku, gdzie występują liczne ryby, jest bardzo łatwo dostępna dla nurków. O, a tu mamy rybkę walczącą z kawałkiem rafy. Jeśli wiesz, co to za gatunek, napisz w komentarzu. Carnatic pozostaje jednym z najważniejszych parowców z tego okresu i jednym z najlepiej zachowanych wraków, które przyciągają nurków z całego świata, oferując niezapomniane widoki i bogate życie morskie. A jeżeli i ty chcesz zobaczyć go osobiście, to po prostu odezwij się. Kontakt znajdziesz w opisie tego filmu lub na stronie nurkowo.pl. My tymczasem opuszczamy wrak, zainteresowani poruszeniem pozostałych nurków pod wodą. A w oddali widzicie powód, a właściwie wiele powodów tego poruszenia. Dla takich chwil warto nurkować, a samo spotkanie delfinów w ich naturalnym środowisku to przeżycie niesamowite. Są one niezwykle sympatyczne, ciekawskie, a do tego bardzo inteligentne. Mózg najbardziej zbliżony do ludzkiego mają właśnie delfiny. A tu widzicie jednego z nich, który odłączył się od stada, aby zaspokoić swoją ciekawość i spojrzeć na nurkujące osoby. Delfiny stosują unikalne gwizdy, których używają jak imion, aby móc się przywoływać. A gdy trzymałem kamerę i nagrywałem to, co w tej chwili widzicie, myślałem tylko o jednym, żeby móc zobaczyć je z bliska. Przez większość czasu widziałem je z oddali, jednak po chwili stało się to. Delfiny potrafią osiągać prędkość 60 km na godzinę, co czyni je jednymi z najszybszych morskich ssaków. Jednak wtedy zatrzymały się przy mnie i ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Coś pięknego. Z ciekawostek, delfiny podczas snu używają tylko jedną połowę mózgu, pozwalając drugiej zachować czujność i kontrolować otoczenie. Jeden delfin w ciągu doby potrafi zjeść ponad 15 kg ryb, a niektóre gatunki delfinowatych żyją w słodkich wodach. A ty znasz jakieś ciekawostki o delfinach? Napisz w komentarzu. A tu kolejny moment, który sprawił, że dla wielu z nas było to najlepsze nurkowanie w życiu. Matka podpłynęła z młodym, tak jakby chciała się nim pochwalić. Coś pięknego. Jeśli podobają ci się filmy na naszym kanale, zostaw po sobie ślad w postaci subskrypcji, polubienia filmu czy komentarza. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda miejsce nurkowe zwane Domem Delfinów, to już teraz zapraszam cię do obejrzenia innego mojego filmu, którego ekran końcowy właśnie się pojawił. A jeżeli bardziej fascynują cię ciekawe historie o zatopionych wrakach, to zapraszam cię do obejrzenia mojego poprzedniego filmu o groźnym wraku Bałtyku, który leży w okolicach Półwyspu Helskiego. Kliknij teraz w ekran końcowy, który właśnie się pojawił. On przekieruje cię do tego filmu, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku, który pojawi się w pierwszy weekend miesiąca. Cześć!